Obecnie odbywa się pakowanie wszystkich naszych rzeczy do autobusu, no i będziemy ruszać na górę. Tutaj także odbywają się mocne targi. Eryk próbuje się nie dać namówić na to, żeby coś kupić, ale lokalna społeczność nie odpuszcza tak łatwo. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa przed bramą wyjściową do Parku Narodowego Kilimandżaro. Naszym celem jest oczywiście zdobycie szczytu. Jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to już wie, czy się udało, czy nie. No ja jeszcze tego nie wiem. Tam są nasi porterzy, którzy będą nieść nasze bagaże na górę. Trwa właśnie rozpakowywanie. Podobno mieli nieść żywe kurczaki, które będą po drodze zabijać, ale chyba tych kurczaków nie mają. Każdego roku tutaj jest pełno turystów, a w tym roku, albo przynajmniej dzisiaj, prawdopodobnie jesteśmy jedyną grupą, która rusza na szczyt. Także COVID pozmieniał bardzo dużo. Niestety wszystkie procedury trwają dość długo i czekamy już chyba 1,5 godziny, aż nas wpuszczą do Parku Narodowego, a w międzyczasie się dość rozpadało. W Tanzanii są 4 pory deszczowe. Pora długa deszczowa od mniej więcej lutego do powiedzmy maja, początku czerwca. Potem jest długa pora sucha od czerwca do chyba października. I potem tak trochę października, trochę listopada i trochę grudnia to jest krótka pora deszczowa. I potem trochę grudnia i styczeń to jest krótka pora sucha. Długa pora deszczowa i krótka pora deszczowa różnią się od siebie tym, że jedna jest krótka, druga jest długa. To też. Ale oprócz tego w trakcie krótkiej pory deszczowej nie ma tak, że gibie non-stop, tylko sobie popaduje. I na przykład dzisiaj nam popadywało, jak wyruszaliśmy na szlak. To jest w ogóle pierwszy dzień naszej wspinaczki. Jak widać, idziemy lasem deszczowym. Jak las deszczowy, to wiadomo, trochę deszczu musi padać. No i póki co chyba największą trudnością jest to, że jest dość ciepło. Zaczęliśmy na wysokości 1800. Dochodzimy dzisiaj do Mahame Base Campu. I on jest na wysokości, nie mam pojęcia jakiej, chyba 2200. Ale to jak dojdziemy, to jeszcze potwierdzę. Dobra, proszę Państwa, doszliśmy do obozu pierwszego. Machame Camp. Wysokość 2800, czyli pierwszego dnia zrobiliśmy 1000 metrów w górę. Zajęło nam to 4 godziny. I ogólnie muszę sobie poszukać swojego tragarza, który mi targał mój plecak, bo jest tu już dość chłodno. I gdzieś tam mam swoją bluzę. A, jeszcze jedna fajna rzecz. Nasi tu byli. Pozdrawiam, Radomek Radom. Słuchajcie, normalnie co roku w tym kampie każdego dnia śpi około 100 ekip, które próbują wejść na Kilimandżaro. Zobaczcie, jak to wygląda w tym roku. Puściutko. Są 2 ekipy. Jesteśmy my i tutaj za moimi plecami ekipa ze Stanów Zjednoczonych. Podobno na całej górze jest około 20-30 osób. Nie liczę oczywiście obsługi, czyli tych wszystkich tragarzy i tak dalej. Jest około 20-30 turystów na caluśkiej górze, więc bardzo, bardzo mało. Oni tu wszyscy narzekają na to, że ten rok to po prostu im tak spieprzył biznes. No ale cóż, jak wszystkim. Eryk mnie wołał, więc przybiegłem do niego, się trochę zasapałem. Serio. Kondycja nie leży. Patrzcie, znaleźliśmy jeszcze jedno obozowisko. Ogólnie tutaj, w całym tym lesie, wszędzie, bo tam jeszcze jak szliśmy, to też już było jedno. Wszędzie są właśnie miejsca pod obozy i wszystko jest puste. Pokażę wam jeszcze kibel w obozie. Podobno ten jest najładniejszy ze wszystkich. Ogólnie jest spoko, bo jeszcze kiedyś to tutaj nie było. Nic, ciemno jest, nic nie widać. A, dziura w ziemi, no dobra. Czyli standardowy kibel. Ogólnie to jest trochę chłodnawo. A mój plecak jeszcze nie dotarł. Tragar z moim plecakiem jeszcze nie dotarł. Nie mam bluzy. Już tak trochę zaczynam powoli marznąć. Właśnie odbywa się ważenie. Więc tutaj tak kombinowali, że jak na tym oficjalnym ważeniu by wyszło, że mamy za dużo, to żeby wziąć od porterów trochę i potem w kolejnych obozach im dołożyć, ale wygląda na to, że w każdym obozie bagaże są dalej ważone. Słuchajcie, to jest wysokość tylko 2800, a patrzcie, jak się ciśnienie zmienia. To było płaściutkie, to się wypełniło powietrzem. Small mountain, but it's really challenge mountain. Profesjonaliści uważają... Kurde. Profesjonaliści uważają, że wspinaczka jest wtedy, kiedy przez większość czasu ma się ręce powyżej linii barków, a wszystko pozostałe to jest zwykła turystyka górska. Więc ja sobie wymyśliłem,
biorę sobie kijki trekkingowe, rozstawiam je na tyle, że trzymam je tak i wtedy mam je na wysokości barków i się wspinam na Kilimandżaro. Dzień drugi. Kończymy na wysokości 3750. Shira Cave Camp. Przeszliśmy dzisiaj 5 km po trasie, a zyskaliśmy 950 metrów. Zajęło nam to 4,5 godziny. Powinno zająć 6, czyli mieliśmy dobre tempo. Trzeba powiedzieć, że było stromo. To już jest wysokość 3800 prawie. Byliśmy dzisiaj maksymalnie na prawie 3900, potem troszkę zeszliśmy w dół. No i to jest już ta wysokość, gdzie ja wiem, że mój organizm trochę odmawia posłuszeństwa i nie wiem, czy wy to słyszycie, ale generalnie ciężko mi się oddycha. Już się czuję trochę słabiej. Mam mniej siły. Ale tak jest zawsze. To we wszystkich górach, w jakich byłem, zawsze jak dochodziłem do 3800, to czułem po prostu takie właśnie chociażby problemy z oddychaniem. Prześpię się i jutro już będzie dobrze. Tam jest kamp Amerykańców, a tam tak mniej więcej 20 sekund piechotą jest nasz obóz. A tu jest kibel. Bardzo ładny kibel. Ja jestem bardzo nim zachwycony. Chciałem jeszcze dodać, że na tej wysokości, mimo że jest to Afryka i prawie że równik, to jest dość chłodno. Ja mimo iż mam na sobie bluzę, to jak się ruszam, to jest tak w miarę okej. Natomiast jak stanę w miejscu i się nie ruszam, to już mnie tak trochę zaczyna trząść z zimna. No, ale myślę, że na jutrzejszy trekking jeszcze chyba ubiorę się po prostu tylko w tą bluzę i powinno mi wystarczyć, bo jak człowiek idzie, to jednak jest cieplej. Zaraz wam opowiem trochę na temat utrzymania higieny na Kilimandżaro, ale tylko wam jeszcze pokażę, co zrobi zmiana ciśnienia z kabonosami. Pełno powietrza. O kurczę. Musimy jeszcze wybaczyć te ciuchy, które tutaj wiszą. Próbuję się trochę dosuszyć, bo w trakcie dzisiejszego trekkingu mi się rozpiął camelback i mi się ponad litr wody wylał do plecaka. Całe tylko szczęście, że mi się elektronika nie zalała, więc koszulki wszystko wsiąkły. Higiena na Kilimandżaro. Od naszych tragarzy otrzymujemy każdego dnia taką miskę gorącej wody, bo oni tą wodę gotują. Ona jest... O kurwa, już jest zimna. No nic, trudno. Ja zaczynam zawsze od tego, że sobie do kubeczka nalewam troszkę wody, żeby potem mieć na umycie ząbków i odkładam do buta, żeby mi się to nie wylało. No a potem kolejność jest taka, że najpierw myję sobie twarz, potem myję sobie rączki, potem stópki i w zasadzie tyle, bo najwięcej do tej wody nie starczy. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak ciuchy czy bielizna, no to cały czas nosi się praktycznie to samo. Znaczy niekoniecznie, bo tutaj na Kilimandżaro pierwszego dnia miałem krótką koszulkę, krótkie gadki, no bo szliśmy przez las tropikalny, było gorąco. Dzisiaj z kolei szedłem w dżinsach i tej bluzie, natomiast na jutro prawdopodobnie już ubiorę bieliznę termoaktywną, z którą się nie rozstanę aż do ostatniego dnia. Uważam, że to jest bardzo ekologiczne chodzić kilka dni w tych samych gaciach, bo jak się nie pierze, to się nie zużywa wody. Za oknem szkoła świt, Kilimandżaro, wyrasta co dzień mit. Kilimandżaro, to góry parę mil. Kilimandżaro, najbardziej suchy szczyt. Kilimandżaro. A więc tak wygląda mój namiot i każdego dnia noszą go za mnie tragarze. A teraz pokażę wam, jak wygląda kuchnia. To jest w ogóle pokój tragarzy, a to jest nasza kuchnia. Znaczy kuchnia może niekoniecznie, nasza jadalnia. Zaraz wam pokażę, jakie mamy smakołyki tutaj. Oh. So what's for today? We have a chicken, right? Chicken. Chicken and sandwich and cake. Okay. Kind of cake. Banana. Yeah, we have bananas. Very good. Very good. No mogę powiedzieć, że jedzenie mamy naprawdę bardzo dobre. Wczoraj na kolacji mieliśmy co? Mieliśmy popcorn, ciastka, potem zupę ogórkową. Ale ze świeżych. Ze świeżych ogórków. Potem co było jeszcze? Chips, w sensie frytki. Frytki, rybka. Rybka była dobra, bo nie smakowała jak rybka, więc mi smakowała. No i tyle. I tam mamy sosiki, różnego rodzaju herbatkę, kawusie, jakieś mleczko w proszku. Także ogólnie naprawdę dogadzają nam.
I Drinking soczki chocolate. dostajemy, no. Hey, drinking chocolate. Tak jest. Honey. Honey. Sauce. Honey, we have honey? Really? Peanut butter. Jam. Oh, I didn't see that. African coffee. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo spodziewałem się, że będzie dużo słabiej. A jedzenie mamy naprawdę na tyle dużo, że jesteśmy pełni. Dobra, siadamy do jedzenia. Foli. Teraz szybka lekcja, pokażę wam co zrobić, żeby na tej wysokości, w tej temperaturze baterie wytrzymały trochę dłużej. Mam sobie powerbanka, telefon. Podpinam go. Ładuje się. I wsadzam go do śpiwora. Tu jest... W śpiworze jest znacznie cieplej i w ten sposób nie tracimy aż tak dużo energii. Ale zrobiłem bombardowanie w nocy. W sensie pierdziałem całą noc. Wydaje mi się, że to przez tą wysokość, bo jak człowiek oddycha 2 razy szybciej, to się nachapie powietrza i potem to powietrze kiedyś musi ujść. Strasznie zimno dzisiaj było w nocy. Myślę, że kilka stopni powyżej zera, bo woda mi nie zamarzła. Także nieważne, że Afryka, nieważne, że równik, wysokość robi swoje. Lava Tower, wysokość 4600. To za mną to jest właśnie Lava Tower. Powiem szczerze, jest tutaj już dość zimno, więc jutro na banku biorę sobie Polar. Nie wiem co to jest z tą wysokością, ale jak pamiętam na Blanku na wysokości 4600 czułem się doskonale. Tak tutaj, no nie powiem, żebym czuł się źle, ale na pewno nie czuję się doskonale. Jednak trochę męczące jest to Kilimandżaro. Nie da się ukryć. Nie jest tak łatwe jak opowiadają. Dobra, zróbmy sobie mały kącik historyczny. Ileś tam tysięcy lat temu dookoła góry Kilimandżaro mieszkało sobie plemię Czuga, które wychodziło sobie spacerowało na wysokość mniej więcej 5000 metrów, skąd brali sobie śnieg i topili na wodę. Nie wiadomo, czy któryś z nich wszedł na szczyt, czy nie. Natomiast pierwszym Europejczykiem, który zobaczył Kilimandżaro, był w 1848 Reinhold Redman, czy jakoś tak. Niemiec oczywiście. To jest pierwszym Europejczykiem, który zdobył szczyt, był w 1889 również Niemiec Hans Meyer. Pierwszym Polakiem, który zdobył Kilimandżaro, był w 1910 urodzony w Lwowie Antoni Jakubski. On sobie przed I wojną światową podróżował po krajach Afryki subsaharyjskiej. Natomiast jak się zaczęła I wojna światowa, to wrócił do Polski i walczył w legionach. No to doszliśmy do obozu na 3900 Barranco Camp. Moim zdaniem jeden z najładniejszych obozów, ale jak widzicie zaszła mgła i już nic nie widać. Fatalny dzień dla mnie, naprawdę straszny dzień. Na wysokości 4600 mnie po prostu odcięło. Nie boli mnie głowa, nie mam jakiegoś wielkiego problemu z oddychaniem, przynajmniej nie tak jak wczoraj, ale po prostu nie mam siły. Kompletnie nie mam siły aż do dzisiaj, aż do teraz. I inna ciekawa rzecz, że nie mam też w ogóle apetytu. I na naszą całą 4-osobową ekipę tylko Eryk jeszcze ma apetyt. Wszyscy pozostali już strasznie się męczą i wmuszają w siebie jedzenie. Ja na przykład patrzę już na jedzenie ze strasznym wstrętem i no zmuszam się do tego, żeby jeść, ale idzie mi to ciężko. Nie no, trzeba jeść, bo wiem, że jakbym nie jadł, to jest pierwszy krok do niepowodzenia całej wyprawy. Ale no, muszę przyznać, że dnia dzisiejszego nabrałem respektu do tej góry. Jeszcze tylko dodam, że byłem już wcześniej parę razy na wysokości powyżej 4000 i nigdy takich przebojów nie miałem. Pierwszy raz mam coś takiego, że w ten sposób mój organizm reaguje na wysokość. Jestem bardzo zaskoczony tą całą sytuacją. I trochę też mam takie w głowie chyba po raz pierwszy taką myśl, że kurde, mogę nie wejść, nie? Dróg na szczyt Kilimandżaro jest 7 albo 8, a może nawet 9, ale tak naprawdę popularne wśród turystów są tylko 3. Z tych 3 najmniej popularna jest Lemosho Route. Wejście nią na szczyt to jest około 7-8 dni i ona w pewnym momencie łączy się z Machame. Lemosho zaczęło nabierać trochę popularności w ostatnich latach, no i w zasadzie nic więcej o niej nie wiem. Drugą najpopularniejszą jest legendarna, najłatwiejsza i najkrótsza droga Marangu. Nią można się dostać na szczyt już w 4 dni, ale obecnie ciężko jest znaleźć jakąś agencję, która by oferowała wyjście na szczyt w 4 dni. Marangu, pomimo tego, że jest najkrótsza i najłatwiejsza, ma jeden z najgorszych współczynników wejścia na szczyt.
A to właśnie z tego względu, że jest najłatwiejsza i najkrótsza. Czyli często ludzie starali się wejść jak najszybciej, no i nie dawali rady z aklimatyzacją, wysiadali, wymiękali i musieli wracać. Droga Marangu jest też często nazywana drogą Coca-Coli, ponieważ to właśnie tamtędy wchodzili pierwsi Europejczycy, którzy chcieli zdobyć szczyt, pierwsi turyści. No i na drodze lokalsi się ustawiali i sprzedawali Coca-Colę. Obecnie najpopularniejszą drogą i też uznawaną za najtrudniejszą jest droga Machame. To jest ta, którą my właśnie idziemy. Wejście nią można wejść już w 5 dni na szczyt, ale taki standard to jest 6, 7, maksymalnie 8. My wchodzimy w 6 dni. Droga Machame jest dobra z tego względu, że zapewnia jakby najlepszą aklimatyzację, ponieważ tu się tak troszkę wchodzi. Ona jest uznawana za trudniejszą głównie właśnie z tego względu, że się wchodzi wysoko i schodzi nisko, żeby spać. Na przykład dzisiaj byliśmy na 4600, no a śpimy na 3900, czyli musieliśmy, no pokonuje się bardzo wysokie przewyższenia. No i to oczywiście powoduje, że jest znacznie trudniej, znacznie większy wysiłek energetyczny i dlatego jest uznawana właśnie za tutaj najtrudniejszą, ale jest bardzo dobra właśnie ze względu na aklimatyzację, bo złota zasada mówi: wspinaj się wysoko, śpij nisko. No i właśnie droga Machame jest też nazywana drogą whisky dla kontrastu, żeby pokazać, że cola łatwo wchodzi, a whisky już niekoniecznie, że wiecie, że jest, że jest trudniejsza, nie? Nie mam flow dzisiaj, bo naprawdę nie mam już siły po prostu. Chyba pójdę spać w ogóle. Wyobraźcie sobie, że w normalnych czasach cała ta polana jest wypełniona namiotami. Tutaj i tam za moimi plecami wszędzie są namioty. A w tym roku jest tutaj, jak widać, totalnie puściutko. Wyobraźcie sobie, gdzie dzisiaj idziemy. Tam do góry. Po tej ścianie z gzaczkiem. To teraz krótko, jak zorganizować samemu wyprawę na Kilimandżaro. Samemu się nie da, jest to prawnie niedozwolone. Trzeba korzystać z usług jakiejś wyprawy zorganizowanej. No i tutaj pojawia się problem. Bardzo rekomendowane są agencje zrzeszone w takiej organizacji nazywającej się KEPA czy KAPA jakoś tak. Z tym, że wyjazd z takimi agencjami to jest wydatek rzędu 3-3,5 tysiąca dolarów. Ja szukałem ogólnie przez internet różnych agencji. Nawet jeżeli one nie były zrzeszone w tej organizacji, to i tak jak podawali ceny, to podawali tak 2,5 do 3 tysięcy dolarów. Najtaniej jak znalazłem polską agencję, oni zaproponowali 2200 dolców za wejście na górę. I no mi osobiście było bardzo głupio. Wołają mnie? Nie. Mi było bardzo głupio, bo już praktycznie wszystko miałem z nimi ustalone. Oni mi mega dużo pomogli, mega dużo się od nich dowiedziałem. No i mieliśmy już podpisywać umowę, wszystko było ustalone. I dostałem, kolega kolegi przekazał kontakt do Dawida. No i odezwałem się do Dawida i on zaproponował nam z kolei wyjście za 1500 dolarów. No więc przebitka jest bardzo duża i stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Nie wiem, czy to do mnie. No i teraz pytanie, czy da się to zrobić taniej? Da się, bo znalazłem w internecie na różnych forach internetowych wypowiedzi, gdzie ludzie tam wchodzili za 1200, nawet 1100 dolarów, ale nie da się tego zorganizować przez internet. Trzeba albo mieć już kontakt na miejscu, albo trzeba przyjechać do Moszy albo do Aruszy, spędzić kilka dni na szukaniu agencji, która Was wprowadzi za lepszą cenę. Czy opłaca się korzystanie z tych drogich i szeroko rekomendowanych agencji? One, wiecie, mówią, że tylko oni są w stanie zapewnić odpowiednią jakość usług, tylko oni są w stanie zapewnić odpowiednie jedzenie, bla 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 bla. No, my daliśmy 1500 i ja powiem szczerze, że nie wiem, czego jeszcze mógłbym chcieć, nie wiem, czego mi brakuje. Może dostępu do internetu, no ale już bez przesady. Naprawdę organizacja jest fantastyczna i moim zdaniem nie opłaca się płacić 2000 dolców więcej. Jakby się ktoś zastanawiał, skąd jest brana woda do picia na Kilimandżaro, to właśnie z takich strumyków. O. A tak wygląda ta cała ściana z bliska. Czyli to jest chyba najtrudniejszy technicznie fragment całej wspinaczki na Kilimandżaro. I taki widoczek w dół. To jest słynny Kissing Rock, czyli najbardziej niebezpieczny fragment na Kilimandżaro, bo tam jest przepaść w dół. No. Jest Dawid. To jest ostatnie ujęcie wody aż do szczytu.
a przed nami jeszcze kilkanaście kilometrów. I teraz sobie wyobraźcie, że ci nasi tragarze będą musieli łazić po tą wodę tutaj, żeby nam donieść. Naprawdę podziwiam ziomków. Barafo Camp 4672, o ile dobrze pamiętam. Mam jakieś 3-4 godziny, żeby spróbować zamknąć oczy. O 23:00 pobudka, ciepła herbatka i próbujemy zdobyć szczyt. Zdobyliśmy Kilimandżaro. Łatwo nie było. Ogólnie to ciężko się tutaj mówi. Może z tego względu, że na szczycie Kilimandżaro jest mniej więcej połowa tlenu co w Warszawie. Jak chcecie zobaczyć, jak to jest, jakie to uczucie, to wejdźcie sobie na 10. piętro, oddychając co drugi raz. Erek, piąteczka. Może ci się udało. Jak widać, lekko nie było. Ale muszę przyznać, że aklimatyzacja wyszła nam bardzo dobrze, bo nie mam ani problemu z oddechem. No, z oddechem może trochę, ale głowa mnie nie boli. Jest spoko. Tylko jestem strasznie zmęczony. No, Kilimandżaro to nie jest taka łatwa góra, jak to się mówi czasami. Nie? Tak. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Wageni wetu bomba, hakuna matata. Karibuni Kilimanjaro, hakuna matata. Teraz jeszcze tylko powiem, o co chodzi z tymi tragarzami, bo pewnie sobie myślicie, że wielcy panowie z bogatej Europy postanowili przywrócić stare dobre niewolnictwo. Otóż takie jest prawo w Tanzanii. Żeby wejść na Kilimandżaro, trzeba sobie wynająć przewodnika, kucharza i tragarzy. I ja muszę przyznać, że mam olbrzymi szacunek do tych chłopaków, bo oni ogarniają wszystko. Oni rozstawiają obóz, oni, jak my się rano wstaniemy, znajemy i tak dalej, to oni ten obóz zwijają, oni chodzą nam po wodę, oni nam gotują, oni ogarniają ogólnie wszystko. I teraz najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że oni na przykład z obozu wychodzą po nas, a do kolejnego obozu muszą dojść przed nami, no bo wiadomo, no na nas namioty już muszą czekać. I tak jak my nosimy na plecach jakieś, myślę, że może z 8 kg, oni noszą 20 kg, bo oni noszą także nasze plecaki, noszą całą kuchnię, wszystko. I oni idą dokładnie tą samą trasą co my. Trochę mam problem z oddechem, także będę mówił trochę takimi urywkami. No nie wiem, ja mam takie poczucie, że to są naprawdę niesamowici twardziele, bo ja jestem wykończony po Kilimandżaro, a nosiłem tylko 8 kg. Oni noszą 20 kg i zapieprzają z tym i jeszcze muszą pracować, bo jeszcze muszą to wszystko rozstawiać, składać. Tak naprawdę naszym jedynym obowiązkiem jest rano się przepakować, no i potem już tylko i wyłącznie iść do góry. Wydaje mi się, że bez tych tragarzy zdobywanie Kilimandżaro byłoby dużo trudniejsze. Oni robią mega wielką robotę i są naprawdę olbrzymim ułatwieniem. I teraz pytanie, ile zarabiają tragarze? Otóż większość agencji nie płaci tragarzom nic. Oni żyją tylko i wyłącznie z napiwków. Napiwki są obowiązkowe. Nie ma tak, że się tych napiwków nie da. Ja się troszkę orientowałem. W naszym przypadku, w przypadku drogi Machame 6-dniowej, powinniśmy dać minimum $180 od osoby. Przy czym zapytałem też Dawida, co on o tym myśli, i on powiedział, że ogólnie 180 to jest żałosne. A my sami, no patrząc na to, jaką oni niesamowicie zajebistą robotę wykonują, stwierdziliśmy, że damy po 250. Czyli koszt wejścia na Kilimandżaro podnosi się o 1000 zł i całkowity koszt w naszym przypadku wyniesie około 7000 zł. I teraz jeszcze można by się zastanawiać, bo każdy z nas da $250, więc nas trzech daje po $250, czyli razem $750. Wydawać by się mogło, że kupa kasy, nie? Ale na naszą trójkę tragarzy jest 12. I oni pracują dla nas przez 6 dni. Więc tak naprawdę wychodzi, że każdy z nich zarabia zaledwie kilka dolarów dziennie. No cóż, podsumowując, Kilimandżaro to na pewno nie jest ładna góra, ale wciąż jest to chyba najłatwiejsza do zdobycia góra sięgająca prawie 6000 metrów, więc jak ktoś ma ambicje pojawić się na takiej wysokości, to będzie dobry wybór. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że Kilimandżaro to nie jest wbrew pozorom taka łatwa góra i opowieści o afrykańskiej śnieżce są moim zdaniem mocnym bagatelizowaniem trudności. Dobra, kończę, bo jest 5:30 czy jakoś tak. Zaraz jedziemy dalej. I to zobaczycie dopiero w następnym odcinku. Także na razie.
Tusaidie.